Mamy Mikołajki, a jak Mikołajki to prezenty, a prezenty rozdaje oczywiście święty Mikołaj. Kim jednak jest ten jegomość? Kiedy się urodził? Jak żył? Czy naprawdę rozdawał prezenty? Oto prawdziwa historia świętego Mikołaja. Ho, 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 ho! Zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie jest nam do końca znana cała prawda o świętym Mikołaju. Ta opowiedziana dzisiaj historia jest troszkę podkoloryzowana, ale w końcu święta to okres magiczny, więc mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe. Zacznijmy od początku. Święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku. Urodził się około 270 roku w mieście Patara w dzisiejszej Turcji. Został wymodlony przez bogate, acz jak dotąd bezdzietne małżeństwo. Mikołaj to imię pochodzenia greckiego. Nikolas od słów Nike, zwycięstwo, i Laos, lud. Oznacza tego, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu. Jego rodzice byli zamożni, ale nie byli w stanie uchronić się przed śmiercią, która przyszła do nich, gdy przez miasto przechodziła zaraza. Mikołaj więc został sierotą. Posiadał jednak pokaźny majątek po swoich rodzicach. Prowadził skromne i pobożne życie. Wstąpił do seminarium i został kapłanem. A co się stało z odziedziczonymi pieniędzmi? Święty chętnie je rozdawał potrzebującym. Zastanawia was pewnie to, jak Mikołaj stał się biskupem, bo to również jest dość ciekawa kwestia. Do wybrania Mikołaja na biskupa doszło za sprawą woli Bożej. Po śmierci poprzedniego duchownego dostojnicy kościelni zgromadzili się, by wybrać nowego biskupa. Jeden z nich miał proroczy sen, z którego wynikało, że na biskupa Miry ma zostać wybrany człowiek, który pierwszy wejdzie do kościoła. No i jak możecie się domyślić, tym człowiekiem był właśnie święty Mikołaj. Tak został biskupem Miry. Ze względu na swoje pobożne życie, święty został również aresztowany podczas prześladowań chrześcijan. Brał udział w Soborze Nicejskim z 325 roku, gdzie zaprezentował się jako obrońca chrześcijańskiej ortodoksji. Przemawiał wtedy przeciw Ariuszowi, heretykowi, twórcy arianizmu. Święty Mikołaj kojarzy nam się z rozdawaniem prezentów i ogólnie z bycia dobrym człowiekiem. Czy było tak naprawdę? Mówiłem o tym już trochę wcześniej, ale spójrzmy na tę kwestię bliżej. Mikołaj faktycznie był dobrą i hojną osobą. Święty usługiwał chorym podczas zarazy, nawet z narażeniem własnego życia. Są też z nim związane inne historie. Pewien szlachcic popadł w nędzę, przez co jego 3 córki nie miały widoków na szczęśliwą przyszłość. Przed takim losem uratował panny właśnie święty Mikołaj. Wrzucił 3 woreczki z pieniędzmi przez okno do domu owego człowieka. O tym wydarzeniu wspomina Dante w Boskiej Komedii. Pieniądze miały wpaść do pończoch i trzewików. To właśnie tak powstała znana nam już tradycja. Mikołaj dokonał jednak również innych czynów, czy nawet cudów. Pewien zły karczmarz ograbił i w bestialski sposób zabił 3 studentów. Święty żarliwie się modlił i Bóg wysłuchał go, przewracając owych ludzi do życia. Innym razem znów z pomocą Bożą uratował dzieci, które zgubiły się i zostały zabite przez złego mężczyznę. Inna historia mówi, że Mikołaj modląc się uratował statek przed zatonięciem. Był też odpowiedzialny za uratowanie 3 ludzi przed niesprawiedliwym wyrokiem. Przy tym wszystkim pozostawał jednak skromny, twierdząc, że nie on, lecz Bóg dokonuje tych wszystkich niesamowitości. Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia, prawdopodobnie 350 roku. Został pochowany w Mirze, gdzie jego ciało pozostało do 1087 roku. Wtedy to zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. Później, we wrześniu 1089 roku, poświęcono Mikołajowi kaplicę z jego grobowcem poświęcił papież Urban II. Nie jest to jednak koniec tej historii. Po swojej śmierci Mikołaj nie został zapomniany. Widać to chociażby po obchodach jego dnia, czy po samym istnieniu Mikołajek. Jego kult rozwinął się na bardzo dużą skalę. Tworzono jego podobizny na obrazach, rzeźbach, tworzono wiele kościołów pod jego wezwaniem. Według internetowej liturgii godzin ma ich być 327. W Polsce. Jak napisał jeden ze średniowiecznych pisarzy, gdybym miał 1000 ust i 1000 języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów wzniesionych ku jego czci. Należał także przez pewien czas do 14 orędowników i jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu, bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów i żeglarzy. Pewnie zastanawiacie się, jak z dobrego i pobożnego biskupa Mikołaj przemienił się w tłustego czerwonego krasnala. Już wam mówię. Po swojej śmierci Mikołaj nadal pozostawał w sercach wielu ludzi.
W 1823 roku Amerykanin Clement Mora napisał wiersz A Visit from St. Nicholas. W tym tekście pojawiają się znane nam dziś mikołajowe motywy, jak elfy, choć w tym przypadku to właśnie Mikołaj jest tym elfem, sanie, renifery, pończochy, rozdawanie prezentów i nieco wygląd naszego wesołego jegomościa. Zresztą posłuchajcie sami. Przez komin zszedł święty Mikołaj. Był cały ubrany w futro od stóp do głów, a jego szaty były całe zmatowiałe od popiołu i sadzy. Miał paczkę zabawek, którą rzucił na plecy. Wyglądał jak handlarz otwierający swój plecak. Jego oczy jak błyszczały, dołeczki jakie wesołe. Jego policzki były jak róże, a nos jak wiśnia. Jego zabawne małe usta były uniesione jak łuk, a jego broda była biała jak śnieg. Kikut fajki trzymał mocno w zębach, a dym otaczał jego głowę jak wianek. Miał szeroką twarz i mały, okrągły brzuszek, który trzęsł się, gdy się śmiał, niczym miska pełna galaretki. Był pulchnym, bardzo wesołym, starym elfem. Warto jeszcze wspomnieć o Harperze Thomasie Nast, który na przełomie 1862 i 63 stworzył obrazek Mikołaja w postaci człowieka o dużym brzuchu, bujnej brodzie i dużej ilości zabawek. Jak zapewne wiecie, Coca-Cola to wielka firma tworząca bardzo słodkie i bardzo niezdrowe napoje. Pojawił się jednak problem, bo te napoje Coca-Cola były rozchwytywane jako orzeźwiające i zimne. A nie pasuje to chyba zbytnio do klimatu zimowych świąt, prawda? W 1931 roku Haddon Sandblum stworzył postać Mikołaja, jaką już znamy. Wesoły, tłusty, czerwony, z brodą i oczywiście z butelką Coca-Coli. Później znany koncern zrobił z tej postaci wielkie źródło dochodu. Może jednak czasem warto porzucić piękne reklamy z czerwonym tłuścioszkiem i poznać prawdę o człowieku, który był dobrym, szlachetnym biskupem i wielkim świętym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to możecie sprezentować mi subskrypcję oraz lajka, napisać w komentarzu, czy macie jakieś mikołajkowe tradycje lub co uważacie o tym materiale. I do zobaczenia prawdopodobnie w święta i jeszcze przed Sylwestrem. Także do zobaczenia i wesołych Mikołajków. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm... Ho, ho, ho! Merry Christmas!